Witam w Tarnowie Podgórnym w serwisie firmy Korbanek. W dzisiejszym materiale chciałem Państwu przedstawić uproszczoną instrukcję obsługi i konserwacji ciągnika Arbos 4000 na przykładzie modelu 4090. Od razu też zaznaczę, że każdy operator użytkujący ten ciągnik ma obowiązek wynikający z gwarancji, aby zapoznać się szczegółowo z całą instrukcją obsługi użytkowania. Więc ten filmik nie zwalnia z konieczności zapoznania się z tym materiałem, natomiast może być pewnym uproszczeniem i podsumowaniem zawartej tam informacji. Na początek może przedstawię, gdzie znajdują się numery identyfikacyjne ciągnika. Tak jak w większości ciągników firmy Arbos, numer identyfikacyjny wybity jest na ramie w prawej przedniej części oraz ten sam numer znajduje się na jeszcze jednej tabliczce, oczywiście wewnątrz kabiny po prawej stronie. Zgodnie z instrukcją przed rozpoczęciem pracy ciągnikiem należy każdorazowo sprawdzić dokładnie jego stan techniczny. My zaczniemy od sprawdzenia kół. Na początek wizualnie oceniamy, czy któreś koło nie ma ewidentnie dużego braku powietrza, czy nie występują wycieki, czy nie słychać jakiegoś ulatniania się ciśnienia z opony. Natomiast co jakiś czas też należy sprawdzić to ciśnienie dokładnie, znaczy z użyciem manometru sprawdzić odpowiednie parametry. Przednie koło pompujemy 1,2 do 1,5 bara, natomiast tylne koło 1,5 do 1,8. Oczywiście te wartości dostosowujemy do naszych potrzeb w zależności od tego, w jakich warunkach i do jakich prac użytkowany jest ciągnik. Nie wolno przekroczyć nigdy ciśnienia roboczego 2,5 bara, zarówno w przednim, jak i tylnym kole. To są wartości już określane przez producenta opony. Zawsze taką informację znajdziemy na oponie, jakie maksymalnie ciśnienie może być użytkowane. Następnie, co jest istotne i często może się nam dziać, to luzowanie się nakrętek w kołach. Z powodu wibracji i po prostu ciężkich warunków pracy te elementy mogą się samoczynnie poluzować, więc każdorazowo też należy sprawdzić dokręcenie kół. Wszystkie śruby czy nakrętki należy sprawdzić i dokręcić z odpowiednim momentem obrotowym. Po sprawdzeniu kół możemy przejść do dalszej części. My przejdziemy do serca naszego ciągnika, czyli do silnika spalinowego. Mackę otwieramy z lewej strony. Uchylamy do góry i mamy dostęp do wszystkich istotnych elementów. Na początek sprawdzamy, czy silnik nie jest opocony, czy nie ma jakichś wycieków oleju, czy też płynu chłodzącego. Silnik, który się znajduje w tym ciągniku, to 4-cylindrowy turbodoładowany silnik firmy Doosan, zapewniający odpowiednią moc do tej wielkości ciągnika. Filtr powietrza, znajdujący się w przedniej części ciągnika, należy regularnie, szczególnie w przypadku brudnych i mocno zapylonych prac, czyścić. Otwieramy od góry pokrywę, zabezpieczają 4 zapięcia dookoła i po zdjęciu mamy wygodny dostęp do filtra, który możemy wyjąć i w razie konieczności przeczyścić. Najlepiej przeczyścić go przy pomocy sprężonego powietrza, natomiast nie wolno używać ciśnienia wyższego niż 5 bar. Montując z powrotem filtr powietrza, trzeba się upewnić, że wszystkie uszczelki dolegają tak jak należy, żeby nigdzie nam się nie dostało powietrze, które nie jest oczyszczone przez filtr. Tak samo zamykając pokrywę, należy szczegółowo zwrócić uwagę, czy dokładnie dolega i czy zapniemy wszystkie możliwe tutaj zapięcia dostępne. Poziom oleju silnikowego możemy sprawdzić z prawej strony ciągnika, w gruncie rzeczy nawet bez otwarcia maski. Tu znajduje się wskaźnik poziomu oleju silnikowego, który również okresowo, zasadniczo co 10 godzin, czy tak naprawdę codziennie należy sprawdzić, czy stan jest należyty i czy będzie prawidłowo silnik smarowany. W razie konieczności uzupełnienia oleju silnikowego wlew znajduje się w środkowej części silnika pod tą żółtą nakrętką. W górnej części silnika znajduje się zbiorniczek płynu chłodzącego, w którym również możemy sprawdzić stan na zaznaczonych miarkach, czy jest prawidłowy poziom. Przy silniku również istotne jest dokręcenie i sprawdzenie, czy wszystkie opaski są dokręcone, czy nie są luźne. Szczególnie mówię tutaj o opaskach na układzie dolotowym powietrza. Czy te elementy nie są poluzowane,
bo gdy były poluzowane, mogłoby się zdarzyć tak, że powietrze idące do silnika zamiast przejść przez filtr powietrza dostanie się bezpośrednio z zewnątrz. Jeśli będzie zapylone, może to uszkodzić nasz silnik. Pod filtrem powietrza znajduje się akumulator 12V i tutaj włączamy prąd, gdy chcemy odpalić ciągnik. Co teraz zrobię, bo za chwilę będzie nam prąd potrzebny do odpalenia. W następnym kroku sprawdzamy, czy nie ma wycieków w dolnej części ciągnika i tylnej, czyli przy układzie hydrauliki i skrzyni. Poziom oleju hydraulicznego w skrzyni sprawdzamy z tyłu na wkręcanym wskaźniku. Jeśli konieczne byłoby uzupełnienie tego oleju, to oczywiście zgodnie ze specyfikacją zawartą w instrukcji, jakie oleje i smory należy stosować, możemy uzupełnić tutaj. Tu też sprawdzamy, czy elementy zawieszenia trzypunktowego układu zawieszenia czy hydrauliki też nie są opocone lub mokre. Żeby zachować ciągnik w dobrym stanie, również niezbędne jest smarowanie elementów ruchomych, które nie pracują w oleju. Wszystkie te elementy są wyszczególnione w instrukcji, ale chodzi tu o elementy, które są ruchome i stworzniowe lub gwintowane. Na przykład od tylnego podnośnika tu mamy smarowniczki oraz na ścięgnach ramion. Oraz istotne są również smarowniczki w przedniej części. Smarowanie końcówek drążków kierowniczych oraz smarowanie na przedniej osi. Ciągnik wyposażony jest w 6-stopniową skrzynię biegów, dodatkowo wyposażoną w 3 zakresy prędkości: wolny, średni i szybki, czyli ślimak, żółw i zając. Po lewej stronie wybieramy kierunek jazdy, do przodu pozycja neutralna i jazda do tyłu. Jeszcze po lewej stronie za wyborem zakresu prędkości znajduje się dźwignia wyboru prędkości wałkową 540, pozycja neutralna lub 1000 obrotów. Stacyjka znajduje się po prawej stronie. Na dnie mamy włącznik świateł awaryjnych oraz włącznik świateł pozycyjnych. Na pierwszym stopniu są to światła pozycyjne, na drugim stopniu światła mijania. Światła drogowe włączamy dźwignią powyżej. Do przodu zapalenie świateł na stałe, do siebie mrugnięcie. Sterowanie kierunkowskazami oraz przednią wycieraczką. Po prawej stronie znajduje się dźwignia przepustnicy, czyli obrotów silnika, ręczna dźwignia. Dalej 3 dźwignie odpowiadające 3 parom wyjść hydraulicznych z tyłu, ich sterowanie oraz przełączniki. Tylna wycieraczka, światło ostrzegawcze, światła robocze, przycisk sterujący i wywołujący oczyszczanie układu SCR, układu oczyszczania spalin. W przypadku konieczności jest wyświetlany odpowiedni komunikat zgodnie z instrukcją na desce rozdzielczej i wtedy możemy podjąć akcję ręcznie wywołując oczyszczanie lub ręcznie je blokując w przypadku, kiedy znajdujemy się w miejscu, które nie umożliwia bezpiecznego przeprowadzenia wypalania. To znaczy na przykład w stodole czy przy jakichś innych blisko położonych materiałach łatwopalnych, które w przypadku wysokich temperatur, które panują podczas oczyszczania, mogłyby przez przypadek ulec zapłonowi. Następnie mamy załączenie wałka WOM z blokadą oczywiście, włączenie funkcji automatycznego załączenia wałka WOM, czyli zależnie od wysokości podniesienia ramion, załączanie przedniego napędu ciągnika. Co bardzo istotne, ostatnie 2 funkcje wolno załączać tylko i wyłącznie, kiedy ciągnik jest zatrzymany. Nie wolno załączać przedniego napędu ani blokady tylnego mostu podczas jazdy, podczas pracy. Obie te funkcje można załączyć tylko podczas zatrzymania, co bardzo istotne dla bezpieczeństwa kierowcy, operatora oraz dla samego ciągnika. Może to uszkodzić po prostu podczas załączenia w czasie pracy i jest to istotne. Przedni napęd i blokada tylnego mostu, blokada dyferencjału są bardzo pomocne w trudnych warunkach, natomiast też zaznaczę, że należy ich używać tylko w terenie, nie gdy jeździmy po utwardzonym terenie. Na dole znajdują się hamulec ręczny oraz dźwignie sterowania 3-punktowym układem zawieszenia, regulacja pozycji oraz siły uciągu. Na wskaźniku znajdują się informacje wszystkie istotne dla operatora ciągnika, to znaczy podstawowe wskaźniki, czyli temperatura płynu chodzącego po lewej stronie, na środku obroty silnika oraz po prawej
poziom paliwa w zbiorniku. Informacje o załączonych zakresach, kierunku jazdy oraz funkcjach dodatkowych właśnie typu blokada tylnego mostu czy światła oraz wszystkie kontrolki informujące o stanie ciągnika czy o jego awarii są wyświetlane oraz ich dokładny opis znajduje się w instrukcji obsługi, którą warto mieć przy sobie. Nie należy gdzieś tam wrzucać w kąt i zapomnieć o niej. Najlepiej trzymać ją na przykład w ciągniku i wtedy w razie wątpliwości od razu operator nie musi wszystkiego pamiętać, natomiast może od razu spojrzeć i ocenić, czego dotyczy jakaś informacja. Bezpieczniki oraz przekaźniki znajdują się po prawej stronie wewnątrz kabiny na błotniku. Otworzyć możemy podważając sobie czymś, na przykład kluczem. I o odpowiedniej wartości bezpieczniki możemy wymienić, jeśli ulegną uszkodzeniu. Nie wolno oczywiście zamieniać na bezpieczniki o innej wartości niż przewidziane przez producenta i określone w instrukcji.